Cześć, ja jestem Kawek Jones i zapraszam Cię do zobaczenia trzeciego odcinka serii o paryskich katakumbach. Pod ziemią spędziłem prawie 5 dni i w tej serii, bez zbędnego dramatyzowania, przedstawiam moje doświadczenia oraz historię podziemi, o zobaczeniu których marzyłem od lat. Zapraszam do oglądania. Dotarliśmy właśnie do bunkra wolnych Francuzów, którzy się właśnie tutaj, w tym miejscu mieli właśnie swój bunkier, skład i tak dalej. Jak widać po wodzie, która tutaj płynie, raczej bez jakiegoś akwalungu albo bez po prostu olania tego wszystkiego, można byłoby tędy przejść, natomiast wydaje mi się, że jest tutaj co najmniej do pasa głęboko i po prostu nie będziemy się tędy ładować. Jedynym minusem tego przejścia jest to, że ono nam skróca drogę strasznie i bez niego po prostu będziemy musieli obejść wszystko tutaj dookoła. Ale cholera jest, nie przyszliśmy tutaj, żeby było łatwo, nie? Ewentualnie można byłoby się tutaj ładować, ale po prostu szkoda spodni, bo za parę godzin wychodzimy na powierzchnię, żeby chociaż trochę suchym wyjść, nie? Także tutaj nad nami znajduje się bunkier. Naprzeciwko nas też, tylko że on już jest, widzę, odłączony od systemu. A my po prostu będziemy się kierowali teraz naokoło. Także fajnie, bo myśmy wyszli gdzieś tutaj pod tą mapą. Cały ten kawałek ponawigowałem sam, nie zgubiłem się ani razu, jestem z siebie bardzo dumny, nie? Także kierujemy się dalej. Do Kości jeszcze mamy z 20 minut, coś liczę, bo musimy wyjść ponad tą mapę, nie? Także nie ma na co czekać, idziemy, bo w tym odcinku chcę Wam już pokazać kości. Kości będą, ale nie w tym, a w kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o znajdujący się dokładnie nad tym tunelem bunkier francuskich sił wewnętrznych, to od niedługiego czasu nie jest on już połączony z systemem podziemnym. Schron został oddzielony i wyremontowany, aby dosłownie 3 miesiące temu, w 75. rocznicę wyzwolenia Paryża, otworzyć w nim muzeum poświęcone tym wydarzeniom. Sam obiekt powstał w latach 30., kiedy to władze miasta obawiały się nalotów bombowych i był całkowicie samowystarczalny. Przykładowo prąd produkowały napędzane przez ludzi rowery połączone z generatorami. Dopiero podczas okupacji niemieckiej schron został przejęty przez oddziały francuskie pod dowództwem pułkownika Henri Roll-Tanguy, który z tego właśnie miejsca kierował powstaniem paryskim. Co ciekawe, kilkaset metrów dalej znajduje się niemiecki schron przeciwlotniczy, ale nie ma żadnych dowodów na walkę tych dwóch grup pod ziemią. Temat katakumb podczas okupacji sam w sobie jest bardzo ciekawy. Podczas zbierania informacji na ten temat zauważyłem, że francuskojęzyczne źródła podkreślają duże znaczenie podziemnej sieci tuneli podczas okupacji, podczas gdy reszta świata ma zupełnie inne zdanie. W dokumentach zachowały się szczątkowe informacje o wykorzystaniu podziemnych tuneli do działalności przeciwko Niemcom. Jedyne źródło wspomina, że chowano tam dokumenty, a sam legendarny dzisiaj Roll-Tanguy, który był znacznie bardziej czerwony niż można by sądzić, w swoich notatkach praktycznie nie wspomina o katakumbach. Jedyną aktywnością wartą odnotowania była mapa stworzona przez studenta René Sutil, podczas tworzenia której niespodziewanie zlokalizowano kilka świeżo wybudowanych niemieckich schronów przeciwlotniczych. Poza tym nie istnieje żadne źródło dotyczące np. ukrywania w podziemiach Żydów czy mieszkańców o pochodzeniu afrykańskim, represjonowanych przez cały okres okupacji, mimo że podziemia nadają się do tego idealnie. Nie ma też żadnych dowodów na wykorzystanie tuneli podczas powstania paryskiego, tak często porównywanego z powstaniem warszawskim, które wybuchło 3 tygodnie wcześniej. Wyobraź sobie, jak wyglądałaby okupacja i powstanie w naszej stolicy, gdyby pod jej ulicami znajdowały się setki kilometrów tuneli. Ale zanim zaczniesz oceniać Francuzów i ich chęć do walki, to pamiętaj, że podczas powstania paryskiego zginęło łącznie około 1000 powstańców i cywili, a miasto zachowało się praktycznie nienaruszone. Dotarliśmy do odnogi, ale co ciekawe, tutaj już się zaczynają drugie, niższe poziomy, bo na pomarańczowo są zaznaczone niższe poziomy. Także tutaj zaraz powinno być przejście na lewo do studzienki i na prawo powinno być zejście na niższy poziom. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Tak, tu będzie studzienka. W ramach ciekawostki zwróć uwagę na prawą stronę tego tunelu. To oryginalny filar pozostawiony przez budowniczych dla wspierania stropu. Jak widzisz, w zasięgu wzroku jest to tylko jeden taki filar, co tłumaczy, dlaczego trzeba było tam zbudować tyle ścian. Ale do tego jeszcze dojdziemy w kolejnych odcinkach. Aha, a ten drugi poziom, który pod nami idzie, już nie jest dostępny, nie? Także jest zaznaczony na mapie, ale już nie jest dostępny. Chyba że jeszcze się zdziwię i gdzieś tu się coś otworzy. O, taki ładny łuk. W ogóle co muszę powiedzieć, to są wbrew pozorom bardzo bezpieczne podziemia, bo na przykład nikt tu nie nosi kasków. I nie za bardzo jest też go po co nosić, bo rzeczywiście wszystko jest w miarę płaskie, stabilne i tak dalej. Tu mamy 1868, 50 ściana zbudowana przez grupę pana F. Także oni prawdopodobnie zablokowali to wejście na niższy poziom, ale to nic nie szkodzi, idziemy dalej.
Kilka dni później dowiedziałem się, że są jednak osoby, które poruszają się tam w kaskach. Chodzi o uczestników Kata Run, czyli biegu przez katakumby na czas, podczas którego należy zebrać jak najwięcej pieczątek w jak najkrótszym czasie. Oczywiście jest to bieg na orientację i nikt tam nie używa map. Wydarzenie jest organizowane raz w roku przez katafili dla katafili. Tu też bardzo fajnie widać, jak to zostało wypełnione prawdopodobnie od góry. Po prostu rąbnęli ścianę po lewej, ścianę po prawej, wybrali płyty, które nam tu pasowały, bo sufit już po prostu nie dawał rady, sufit z muszelkami, nawiasem mówiąc. W ten sposób to po prostu zbudowali, nad nami stoi teraz pewnie jakiś budynek czy coś. Ale tu jest dużo tych muszelek. Wszystko normalnie w średnicę tych muszelek można zobaczyć, no. Tu fajnie wygląda, jak to w ogóle w środku było. Fajna podróż w czasie, nie? Spodziewałem się, że w Paryżu zaliczę podróż w czasie na parę milionów lat wstecz, nie? No i w końcu jest jednak drugi poziom dostępny. I teraz pytanie, czy my się tam będziemy pakowali, czy nie. Bo to jest tylko prosty tunel. Generalnie w Paryżu są dwa poziomy katakumb. No ten główny taki 15 metrów pod ziemią i jest jeszcze jeden około 2-3 metrów pod ziemią. Oczywiście to są wszystko przybliżone wartości. Niektóre części są zalane, niektóre dostępne tylko dla nurków, niektóre suche, tak jak tutaj. Zdecydowaliśmy się jednak zejść na niższy poziom. No ta pokusa, jak już się zobaczy tą dziurę, jest po prostu zbyt mocna i nie chce się tego owijać. Zwłaszcza, że to pierwsza tego typu dziura, którą napotkaliśmy podczas naszych 5 dni tutaj. Także lecimy na dół. Znaczy lecimy, to może nie jest najlepsze słowo. Schodzimy. Tu w ogóle zanim była drabinka, były zrobione stopnie wykute w ścianie, też fajna rzecz. Okej, ciasno, ale nie aż tak, chociaż. Po zejściu na niższy poziom widzimy, że to są tunele zrobione trochę wcześniej. A na górze był 1870 któryś, tu mamy 1858, w ogóle ładnie wykute te numery, naprawdę widać, że ktoś się postarał. Jest tutaj bardzo dużo starych napisów. Tu mamy nawet ktoś, co mierzył, ile bloczków pewnie będzie potrzeba, żeby zrobić tą ścianę i po prostu zrobił to na tym. Ale co jest ciekawsze, to tutaj mamy bardzo stare graffiti, przynajmniej wyglądają tak na stare, no nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiejś daty, żeby to określić. No według mnie i według wszystkich, z którymi tu jesteśmy, no wyglądają one całkiem staro, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo tutaj ktoś narysował cały pociąg. Tu jest cały pociąg narysowany, co mi przypomina mój kibel w akademiku, gdzie w kiblu było po prostu napisane, jak ci się nudzi, to dorysuj wagoniki i całe drzwi były pokryte wagonikami. Tutaj widocznie komuś też się nudziło, to nawet coś jest napisane les. No nie, to musiałem znać francuski. 3 lata francuskiego w liceum i tyle co umiem powiedzieć to, że nie umiem po francusku. Ale idziemy dalej, znajdujemy się teraz pod ziemią jakieś 20 parę metrów, tak na moje oko, na moje mierzenie. Nic, przed nami jest dość długi, prosty tunel, dokładnie w tym kierunku, z którego przyszliśmy. Nie jest zaznaczony do końca na mapie, znaczy jest kawałek przynajmniej zaznaczony na mapie. Tu gdzie my weszliśmy powinna być studzienka, a tak naprawdę tej studzienki nie było, także nie jest to wszystko tak dokładne, ale jest na tyle dokładne, że ciągle wiem, gdzie jesteśmy i stąd pewnie trafiłbym nawet do wyjścia, które mamy stąd jakieś 2 godziny drogi spokojnie, mamy 2 godziny drogi do wyjścia, także jesteśmy dość głęboko w tym całym systemie i w ogóle dość głęboko pod ziemią, co znaczy, że jest fajnie. W ogóle tunel, którym teraz idziemy, pozwólcie zresztą, że nie będę pokazywał wam map, bo uważam, że to już byłoby zbyt dużą profanacją miejsca. W każdym razie tunel, którym teraz idziemy, nie jest zaznaczony na mapie, to jest po prostu kawałek prostego tunelu i tak naprawdę na zakręcie co najmniej on się skończył, zaznaczenie. A to wszystko, co widzimy tutaj, no to już jest jakby poza mapą, także w tym momencie mapy nawet nie wyciągam, bo nie mam po co. No i po prostu zaraz będziemy kombinowali. W końcu pojawiają się też jakieś dziury, które można tutaj spenetrować, takie trochę ciaśniejsze dziury. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja się pakuję do góry najpierw. Ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić sobie. No to tak jeszcze, żeby pokazać, co tutaj jest na górze, jak to wygląda. I tam to idzie dalej. Ale nie będziemy szli, tam słyszeliśmy jakieś głosy ludzi, także nie ma co się ładować do cywilizacji teraz, nie wiemy kto to jest. Wrócimy sobie tą samą drogą, tam w ten czołgający się kawałek po prostu na razie nie będziemy wchodzić. Także Jose, jak jest? Jest dobrze. Brum. Którą mamy godzinę? 16:15, także jesteśmy tutaj już 15 godzin. Okej, tak bardzo ślisko to jest wszystko ubity piaskowiec, normalnie skruszone, nie? A tutaj widać, że jeszcze szła dalej kontynuacja. Jeszcze póki mamy chwilkę, zerknijmy sobie tutaj.
No i to już jest taki czołgany kawałek. No to idziemy sprawdzić bardzo szybko, nie? Ja przynajmniej zerknę tam za zakręt. O! Tu leży joint nieskończony, ale zapleśniały. No co, można tędy iść, ale to dokąd wyjdziemy, to nie ma sensu. Nie mamy czasu na nadrabianie. Także jest trochę ciasno, trochę na kolanach. Bardzo by nas spowolił ten odcinek. A na dzisiejszy cel mamy trochę kości, poczołgania się po tych kościach. A wieczorem co? Wieczorem oglądamy Iron Sky w podziemnym kinie. Także tam też będzie fajnie. No jak widać mamy też jakiegoś glazurnika amatora chodzącego po katakumbach. Też takie poprzyczepiane płytki, no to znajdujemy już wszędzie. Fajnie to wygląda, jest to niezły odbłysk. Ale chciałem wiedzieć, jaka jest tego historia i znaczenie, bo na pewno ma jakieś znaczenie. Lecimy dalej do góry. Paryskie katakumby pełne są różnorakich znajdek i szeroko rozumianej twórczości katafili. W dalszym ciągu tej serii zobaczysz zarówno ciekawe rzeźby, żółwie ninja, karty od katakumbowego monopolu i wiele innych ciekawostek. Muszę przyznać, że ta cała podziemna subkultura bez reszty mnie pochłonęła i w paryskich katakumbach poczułem coś na wzór podziemnego odpowiednika motylków w brzuchu. Ostatni raz czegoś takiego doświadczyłem 7 lat temu, w 2012 roku, podczas mojej pierwszej wizyty na międzyrzeckim rejonie umocnionym, czyli w momencie, w którym moja przygoda z podziemiami, a później z tym kanałem, tak naprawdę się zaczęła i trwa do dzisiaj. Tak to właśnie wygląda. Powiem wam taka ciekawostka, że schodząc na niższy poziom jest znacznie cieplej niż na wyższym. Na wyższym się poca, to się bardzo rzadko zdarza pod ziemią, no chyba że w Izraelu tam jest 30 stopni. Zgodnie z mapą mamy tutaj pierwszą z 4 studni, tu powinniśmy minąć jeszcze 4 takie studnie, one się wszystkie łączą za tą ścianą. W każdym razie to jest bardzo, trochę niebezpieczne miejsce, bo jak ktoś się zagapi i namiesza trochę wodą, to po prostu można się tam wrąbać to całkiem mocno. No ale to też jest jakaś fajna ciekawostka, bo to nam pokazuje, na jakim poziomie jest teraz woda. I to jest wbrew pozorom cały czas ten sam poziom, który widzieliśmy tam na schodach wcześniej. Tylko po prostu do tych schodów trzeba było zejść trochę niżej, a żeby z nich wyjść, musieliśmy być wyżej. I to się po prostu wszystko w jakiś taki sposób nakłada. Także tak to wygląda, no jak zwykle idziemy dalej. W każdym razie do miejsca z kośćmi, gdzie jest najwięcej kości, mamy tak naprawdę, nie ma tutaj skali chyba, no ale nie mamy daleko, no w porównaniu z tym co przeszliśmy to już naprawdę nie zostało daleko. Także lecimy dalej. No widać jakieś kable szły. O, ktoś tu robi, zbiera spray. Fajna jest ta subkultura ichniejsza, podoba mi się. Jesteśmy już bardzo blisko miejsca z kościami. Teraz idziemy do schodów z numerem 8. I nimi sobie przejdziemy na niższy poziom. Fajne no schody, nie drabinki, można będzie trochę odpocząć. Prawie jak w pracy, jako kurier, nie? Już się robi trochę moksiej. Wszystkie wyrobiska z 59. 1859. To są schody i to nawet są zrobione w tak fajny sposób, że nie zalewa ich i woda po prostu stoi na wyższym poziomie. Nad schodami jest fajne okienko. Nie wiem, czy ono prowadzi do dalszego. Tak, to jest tunel nad nami. To jest normalnie... Nie. Albo przynajmniej był. Bo to jest niemalże praktycznie... Tutaj przychodzi kolejna nitka nad nami. Ale dobra, idziemy na dół, na niższy poziom. Śliskie schody trochę. Kurde, nie ma poręczy? No właśnie nie ma poręczy, jakąś skargę trzeba będzie napisać. Najfajniejsze jest to, że to są nie tylko linie zaznaczające poziomy. Poziomy do rzeki, poziomy do powierzchni, ale również linie zaznaczające jakby działki własnościowe, które znajdują się na górze. I właśnie nad nami tutaj przebiega granica pomiędzy działką pana X a działką pana Y. No i oczywiście musiało to zostać zaznaczone tu pod ziemią. Szacun za dokładność. Myślałem, że takie rzeczy tylko w Niemczech. Zwróć uwagę, że linia ta oddziela nie tylko 2 działki, ale również 2 różne ściany. Wynika to z prawa wprowadzonego w 1810 roku, które stanowiło, że właściciel działki posiada ją od powierzchni aż do jądra ziemi. Oczywiście prawo nie dotyczyło surowców naturalnych, które ciągle należały do państwa. Był to sprytny trik prawny, którego jedynym celem było zobowiązanie właścicieli nieruchomości do zapłacenia za wypełnienie pustek znajdujących się pod ich posesjami. Wszystkie wyrobiska obejmowały mocno zabudowany obszar 800 hektarów i nawet bogaty Paryż nie mógł sobie pozwolić na wzmocnienie wszystkiego na swój koszt. A tutaj macie bardzo fajny przykład sztuki podziemnej, sztuki katakumbów. Strasznie mi się to podoba, ktoś po prostu odmierzył sobie rękę i powiesił na niej lampę
lampę karbidową dość starą i wygląda to po prostu epicko w tym miejscu. Także szacun dla tego, kto to zrobił. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. Następny odcinek z Katakumb pojawi się dopiero za tydzień, gdyż na weekend wyjeżdżam pod ziemię nagrywać bardzo ciekawy film, w którym po raz pierwszy na tym kanale głównym bohaterem nie będę ani ja, ani podziemia, tylko inni miłośnicy dziur wszelakich. Postaram się na weekend opublikować coś z podziemnej fabryki gazów bojowych, do której organizuję całodniowy wyjazd 17 listopada. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zapraszam do mojej grupy na Facebooku. Znajdziesz tam ciekawostki ze świata podziemi oraz szczegóły organizowanych przeze mnie wyjazdów penetracyjnych, w których każdy może wziąć udział. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jakaś fajna dziura, ale nie go... A co tu mamy? Jacques Chirac, przecież on zmarł 2 dni temu i ktoś to tutaj wstawił do telewizora?